Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale, witaj na Greenpoincie w polskiej dzielnicy. Słuchajcie, dzisiaj w szybkim story time chciałabym Wam opowiedzieć o tym jednym razie, kiedy byłam psem na planie. Kiedy grałam psa. To jest przezabawna historia, bardzo lubię to swoje doświadczenie z tego planu filmowego. Już Wam mówię, o co chodzi. To była jedna z pierwszych moich takich większych rólek, że faktycznie mnie widać na ekranie, że nie ma wątpliwości, że to jest Ola. I to było dla takiego serialu Gotham. To był serial o Batmanie i o Gotham, ale bardziej właśnie tam był ten Szpingwin, tam był też jakiś tam... No nieważne, nie oglądałam tego show, ale wiem, że cieszyło się olbrzymią sławą i że to właśnie było chyba bardziej o Gordonie, o tym poruczniku z policji. Może zacznę od tego. Jeszcze ważna część tej historii jest taka, że jak byłam w gimnazjum, to miałam koleżankę Marzenę. Jak oglądasz to, Marzena, to Cię pozdrawiam. Miałam koleżankę Marzenę, z którą dla żartów, takie byłyśmy młode, wiecie, w gimnazjum, miałyśmy po 13 lat, 14, może 15 i udawałyśmy zwierzęta na przerwach. To znaczy nauczyłam się bardzo dobrze szczekać, krótko mówiąc, dzięki Marzenie. I potrafię dobrze szczekać. Teraz nie wiem, czy to zaprezentuję, bo jestem w sumie na środku ulicy, ale co tam, jak kręcę dla Was wideo. Także tak właśnie szczekam. Dwóch panów tutaj stoi, założę okulary. No i pojawił się casting. Pojawił się właśnie casting, że szukamy ludzi, którzy potrafią udawać zwierzęta. No to klik, klik, klik. Super, z moimi umiejętnościami psimi zgłosiłam się do tej pracy i się udało. Dostałam tą pracę i szczekałam dla Gotham. Chodzi o to, że wchodzą ludzie na scenę w klubie, którzy są zahipnotyzowani przez hipnotyzera. Hipnotyzer? Hipnotyzer to jest dobre słowo? A nie wiem. Ale w ogóle teraz koło ślicznej ozdoby przychodzę, jeszcze takiej trochę świątecznej, a już nie są święta. Ale to chociaż sobie zobaczycie tutaj. I ten hipnotyzer zahipnotyzował wszystkich nas na scenie i wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy zwierzakami. When I count to 3, you will all awake and have no memory of your animal identity. 1, 2, 3. No i szczekł, miał, ktoś tam kurę udawał czy coś. I najfajniejsze chyba w tej historii, oprócz tego, że to była moja pierwsza taka większa rólka, że faktycznie, tak jak mówię, było wiadomo, że to jestem ja i w końcu jestem jakby widoczna na tym ekranie. Zawsze mi się to marzyło. To było jakieś rok po tym, jak zaczęłam w ogóle pracować na planach filmowych. I najfajniejszą częścią chyba tej historii jest to, że akurat był u mnie kolega, nocował u mnie kolega, brat mojej koleżanki, ja go wcześniej nie znałam. I on przyjechał nocować z nami u nas w Nowym Jorku, ze mną i z byłym partnerem. I akurat w ten dzień leciał ten odcinek w telewizji. No i my włączyliśmy ten odcinek, a tam wielka jasz czekająca na ekranie. I ten brat tej mojej koleżanki był w takim szoku. On mówi: wow, to ty naprawdę pracujesz na planach filmowych. Ja mówię: no tak, ale w końcu nareszcie mam coś, czym się mogę pochwalić. Także no to tyle w sumie, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć o mojej pierwszej, większej rólce, która była udawaniem psa dla Gotham. Dzień był bardzo długi, pamiętam jak to kręciliśmy, to dzień chyba z 18 godzin trwał, a powyżej 16 godzin płacą Ci tak zwane golden time. A golden time oznacza, że za każdą następną godzinę po 16 jest Ci płacona cała dniówka. Czyli mieliśmy całą dniówkę, mieliśmy 2 godziny zapłacone całej dniówki. Czyli mieliśmy dniówkę plus nadgodziny
plus jedna cała dniówka, plus druga cała dniówka. Także pamiętam, że wtedy kupę kasy za to zarobiłam, a tylko po to, żeby się pokazać i po prostu poszczekać. Także dzięki wielkie, że spędziliście ze mną czas na tym szybkim odcinku Storytime i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Pa, pa!